Poradnik dla rodziców dzieci głuchych i słabosłyszących. 2 języki, 1 świat Twojego dziecka. Od diagnozy do edukacji. Jak wygląda nowoczesna rehabilitacja słuchu i mowy? Rozmowa z surdologopedą Barbarą Bednarską. Poradnik dla rodziców powstał po to, aby w prosty sposób przekazać kompleksowe informacje o rozwoju dzieci głuchych i słabosłyszących. Wyjaśnia, czym jest dwujęzyczność i jak może wspierać komunikację oraz rozwój dziecka, zarówno w nauce, jak i w życiu społecznym. Pokazuje też, jak ważne jest wczesne wprowadzenie komunikacji dwujęzycznej i jakie daje to możliwości. Znajdziesz w nim również praktyczne wskazówki oraz doświadczenia różnych specjalistów i praktyków, którzy na co dzień wspierają dzieci i ich rodziny. To także wartościowa lektura dla wszystkich osób towarzyszących dziecku w rozwoju i edukacji, m.in. pedagogów, psychologów, logopedów czy nauczycieli. Barbara Bednarska od 1990 roku pracuje w specjalistycznym ośrodku diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu Polskiego Związku Głuchych. Jest doświadczoną specjalistką, surdologopedą, neurologopedą oraz logopedą wczesnej interwencji. Od 1992 roku współpracuje także z Uniwersytetem Gdańskim. Jest współautorką publikacji Świat opowiadany oraz 3 poradników dla rodziców i dzieci. Pierwsze kroki, dźwięki słowa. Kiedy świat staje się przygodą i pasowanie na ucznia. To osoba, która z ogromnym zaangażowaniem wspiera dzieci i ich rodziców. Potrafi w prosty i mądry sposób prowadzić ich przez trudne momenty, dając poczucie bezpieczeństwa i realną pomoc na każdym etapie rozwoju dziecka. Pasjonuje się językiem migowym. Tomasz Smakowski jest prezesem Fundacji Świat Głuchych oraz KODA, dorosłym dzieckiem głuchych rodziców, co daje mu wyjątkową perspektywę i głębokie zrozumienie potrzeb środowiska głuchych. Od ponad 20 lat pracuje jako tłumacz polskiego języka migowego i systemu językowo-migowego. Posiada duże doświadczenie w tłumaczeniach na żywo, w tym w telewizyjnych programach informacyjnych. Jest inicjatorem Międzypokoleniowego Forum Głuchych oraz założycielem platformy edukacyjnej Świat Głuchych, która aktywnie działa w mediach społecznościowych, dzieląc się wiedzą i wspierając społeczność głuchych. To osoba zaangażowana, która poprzez swoją działalność edukacyjną i społeczną buduje mosty między światem głuchych i słyszących, ułatwiając wzajemne zrozumienie i komunikację. To zaczynamy. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest z nami pani Barbara Bednarska. Jesteśmy w kolejnym odcinku dotyczącym tematu związanego z rodzicami, ale przede wszystkim z dziećmi, które mają zdiagnozowaną czy sprawdzoną wadę słuchu, to znaczy są słabosłyszące, są głuche. I w kolejnym odcinku mamy naszą specjalistkę, ekspertkę. Bardzo dziękuję za spotkanie, pani Basiu. Bardzo bym prosił, żeby pani się przedstawiła, ale z tego, co czytałem o pani, to proszę się przedstawić tak nieskromnie, bo ma pani super dorobek, także proszę opowiedzieć, czym się pani zajmowała. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie do tego właśnie nagrania. Bardzo się cieszę, że mogę dzielić się z rodzicami dzieci niesłyszących swoją wiedzą. Jestem specjalistką surdologopedii i od ponad 30 lat jestem związana zawodowo i społecznie ze środowiskiem osób niesłyszących. Pracuję w ośrodku diagnozy i rehabilitacji dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu w Gdańsku,
ale też w pomorskim oddziale Polskiego Związku Głuchych. W ośrodku to zajmuje się rzeczywiście dziećmi, ich taką codzienna moja praca to jest rehabilitacja, ale też mamy projekty związane z dorosłymi osobami głuchymi. Ponadto wiedzą swoją staram się dzielić też ze studentami. Pracuję w Instytucie Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego i w Akademii Ateneum, również w Gdańsku. Od roku, ponieważ w Gdańsku też działa program implantów ślimakowych, są przeprowadzane zabiegi wszczepiania implantu ślimakowego i jestem w zespole właśnie implantów ślimakowych. Super. W związku z tym, że nasze spotkania dotyczą przede wszystkim informacji, która chciałbym, żeby dotarła do rodziców, żeby dać świadomość, dać kierunki, którymi mogą podążać w wychowaniu swojego dziecka, chciałem zapytać o te poradnie. Czy może Pani powiedzieć, czym zajmuje się poradnia? Wiem, że to duża poradnia, więc jakby mogła też Pani przedstawić w kontekście całej Polski, czy to jest bardzo duża, czy jest jakaś bardziej specjalistyczna niż inna? O tym kilka słów poproszę. Nasz specjalistyczny ośrodek diagnozy i rehabilitacji w Gdańsku, pozwolę sobie powiedzieć, że jest w pewien sposób wyjątkowy. I ta wyjątkowość polega na tym, że my sprawujemy kompleksową opiekę nad dziećmi niesłyszącymi ich rodzicami. Bo do nas rodzice trafiają już bardzo szybko, trafiają ze swoimi dziećmi niesłyszącymi, po otrzymaniu pierwszej wstępnej diagnozy na oddziale noworodkowym, gdzie jest przeprowadzane badanie otoemisji i to badanie już może sugerować, że jest wada słuchu, z tym, że one musi być potwierdzane później pogłębioną diagnostyką. I ta pogłębiona diagnostyka również znajduje się w naszym ośrodku. Czyli są wykonywane następne badania słuchu i drugie bardzo ważne badanie słuchu, które już mówi w sposób o wiele bardziej prawdopodobny, czy ta wada jest, czy nie, to jest badanie ABR, czyli badanie potencjałów wywołanych z pnia mózgu. To jest badanie obiektywne, które wykonuje się, gdy dziecko najlepiej jak śpi albo leży bardzo spokojnie. I w momencie, kiedy już ten wynik ABR-u potwierdza pierwsze badanie ze szpitala, czyli potwierdza to badanie otoemisji, to wówczas w naszym ośrodku jest drugi pion po poradni audiologicznej, pion rehabilitacyjny. I wówczas rodzic z dzieckiem jest skierowany na rehabilitację, ale przed skierowaniem na rehabilitację jest jeszcze jeden bardzo ważny moment. Jest wybór protezowania, czyli wybór jakby sposobu dopomożenia dziecku, żeby w miarę możliwości jak najlepiej korzystało z tego słuchu, które ma. Na początku to są zazwyczaj aparaty. Implanty, jeżeli już, to pojawiają się troszeczkę później, tak? Kiedy już ta diagnostyka jest jeszcze raz poszerzona o inne dodatkowe badania. Z tym, że u nas pacjent nie czeka, jest jeszcze w procesie diagnozy, już wiadomo jest, że u dziecka wystąpiła wada słuchu, ale jest przekazywany pod opiekę poradni rehabilitacyjnej, gdzie pierwsze spotkanie jest z psychologiem, później surdologopedą. Jeżeli dziecko jest małe, to najczęściej taki team się opiekuje dziećmi. Surdologopeda i psycholog. I ta terapia jest systematyczna, to znaczy najchętniej widzimy taki model, jeżeli rodzic jest w stanie przyjeżdżać do nas do ośrodka, że zajęcia odbywają się raz w tygodniu. I zdajemy sobie sprawę, że to jest taka komfortowe miejsce dla rodziców, którzy mieszkają w Trójmieście, ale do nas dojeżdżają na rehabilitację w zasadzie rodzice z całego Pomorza. I mówiąc o pewnym takim wyjątkowości tego miejsca, w którym pracuję, to jeszcze raz podkreślam, to jest kompleksowość, że u nas jest lekarz audiolog, jest audioprotetyk, psycholog, surdologopeda,
nie jeden, kilku jest tutaj surdologopedów, w tym kilku specjalistów surdologopedii. Później, jak dziecko dorasta, jest troszeczkę starsze, to przechodzi pod opiekę surdopedagoga. I ten rozwój dziecka jest rozwój i ścieżka rehabilitacji jest przez nas tak monitorowana. Natomiast na pewno w trudniejszej sytuacji są rodzice z mniejszych miejscowości, którzy nie mają dostępu do takiego miejsca, w którym jest to, które daje opiekę kompleksową. Bo oni mają dostęp do specjalistów, tylko ci specjaliści są w różnych miejscach, ich działania są nieskoordynowane, nie współpracują ze sobą. I to powoduje, że rodzice z dzieckiem, może ta sytuacja wówczas rehabilitacyjna jest trudniejsza. Rozumiem. Czyli 30-letnie ma Pani doświadczenie. Podejrzewam, że bardzo dużo się zmieniło na przestrzeni czasu, bo już słyszę, że są nowe metody. Ja wcześniej w rozmowie z Panią Dominiką wspomniałem o badaniach przesiewowych, które już odkrywają karty, już rodzice dowiadują się wcześniej, że mogą podjąć jakieś działania. Chciałem zapytać o taką rzecz, jakie takie dziecko, które rodzi się niesłyszące czy słabosłyszące, może dostać wsparcie. To znaczy ono dostaje diagnozę na badaniu przesiewowym, lekarze, rozumiem, sugerują pewne ścieżki, tak? Jedną z sugestii jest poradnia, czyli zgłoszenie się do państwa. I tutaj jakby Pani mogła wspomnieć, bo mówimy o tym, że są metody różne, a czy możemy tak zebrać to bardzo w jedno miejsce? Jakie są kierunki? Czyli na pewno aparat słuchowy na początek, tak? Wspomniała Pani. I co jeszcze? Co tacy rodzice, na co mogą liczyć? Tak. Kiedy już rodzic ma to, już dziecko jest zdiagnozowane, co nie jest takie łatwe i ten proces diagnostyczny wbrew pozorom bywa, że trwa kilka miesięcy, tak? Bo te badanie ABR-u też trzeba potwierdzić, tak? Także to troszeczkę trwa. Następnym kroczkiem rzeczywiście jest wybór odpowiedniego czy aparatowania i jeżeli nawet w tle jest implant ślimakowy, bo ten niedosłuch jest bardzo głęboki, to już wiemy, że prawdopodobnie będziemy mogli pomóc tylko przez właśnie zaopatrzenie dziecka w implant ślimakowy, to noszenie aparatu na początku też jest jakby bardzo ważne. My przyjmując dziecko do rehabilitacji, to jakby trudno prognozować, trudno nam powiedzieć autorytarnie, jaki będzie rozwój językowy tego dziecka. Zakładamy, że w obecnym czasie, kiedy jest taki ogromny przełom technologiczny, tu mówię o implantach, ale też coraz lepszych aparatach, gdzie jest taka wczesna diagnoza wady słuchu, to generalnie w większości przypadków można zakładać, że będzie to rozwój mowy artykulacyjno-dźwiękowej. Ale na to nie ma gwarancji, to znaczy nie możemy tego zagwarantować, bo współczesna medycyna i technika poprzez swoje osiągnięcia daje dzieciom niesłyszącym możliwość słyszenia, czy wspomożenia ich ze słyszenia. Ale rozwój mowy artykulacyjno-dźwiękowej, tej, którą się my tutaj powszechnie posługujemy, jest jeszcze większym procesem. Także może, rodzice jakby tak pozytywnie nastawiamy do tego, że dziecko może się rozwijać i taką ścieżką, i taką. To znaczy może pójść lekko i bez większego wysiłku, po zaopatrzeniu w implant ślimakowy może rozwijać mowę artykulacyjno-dźwiękową, ale może być tak, że z przyczyn w pewnym sensie niezależnych od wady słuchu ta mowa dźwiękowa się nie rozwinie. I tu trzeba po prostu zwrócić uwagę, żeby nie było takiego okresu w życiu dziecka, gdzie on nie ma możliwości komunikacji z otoczeniem. Więc tutaj akurat w naszym ośrodku, to też jest jego walor, że są osoby, które posługują się językiem migowym i możemy ten język migowy włączyć do terapii. I moje doświadczenia są takie, że język dźwiękowy ma taką siłę, że nawet jeżeli my
prowadzimy dziecko tutaj metodą języka migowego, wspieramy się, to jeżeli on ma się rozwinąć, ten język dźwiękowy, jeżeli są takie możliwości, że tak powiem, w umyśle dziecka, to jest też związane ze stanem zdrowia dziecka, to ten język się rozwinie i ten migowy tylko może pomóc. Tam nic złego się nie wydarzy. Także my tu rodzice właśnie oswajamy z takimi sytuacjami i muszę powiedzieć, że na przestrzeni tych 30 lat, kiedy pracuję tutaj w ośrodku, to podejście rodziców też jest zdecydowanie inne niż było kiedyś. To znaczy ten język migowy jest jakby przyjmowany ze zrozumieniem, że tak może być. Tak może być. Nie jest to wyrok po prostu, Super. tak jak kiedyś rodzice myśleli. Właśnie. Ciekawe to jest bardzo dla mnie, bo faktycznie pamiętam jak to było takie stygmatyzowane, że jeżeli język migowy, to dziecko na pewno się nie nauczy czytać, pisać i tak dalej, to idzie raczej w kierunku takiej analfabetyzmu takiego dziecka niż rozwoju. Czyli rozumiem, że pani ośrodek zajmuje się nie tylko wspieraniem mowy, nie tylko mechanice mowy i tym kierunku, ale również bierze pod uwagę kształcenie w języku migowym i rozumiem, że pomaga wejść na tę ścieżkę również, tak? Czyli u państwa można dostać sugestię, że dziecko raczej powinno być w szkole, gdzie będzie nauczane w języku migowym. Ale to za pewien czas, bo my tutaj najważniejsze jest z punktu widzenia rozwoju mowy to, co się dzieje na samym początku. Tak? Także tu może jest takie postępowanie nasze, że budowanie bardzo pozytywnego obrazu tego języka migowego, w czym nam pomaga zresztą teraz współczesność, chociażby na przykład programy czy bajki dla dzieci, które też są tłumaczone na język migowy, to jest takie też miłe w odbiorze, bo to jest i mowa i właśnie ten przekaz w języku migowym, to na pewno pozwala budować taki pozytywny obraz komunikacji w ten sposób. Natomiast obecna rehabilitacja nie jest już tak upiornie ciężka, pozwolę sobie na takich słów użyć, jak to było przed okresem implantów i wczesnej diagnozy. U większości dzieci jest możliwość naturalnego rozwoju mowy, naturalnego, czyli opartego o naśladowanie osób z jego otoczenia i terapeutów, którzy z nim pracują. My mamy tutaj taką swoją autorską metodę w Gdańskim Ośrodku dialogu i narracji. I my pracujemy z dziećmi na bajkach i historyjkach, które tak wciągają dziecko, ta narracja tak ich pociąga, że one mają tą cierpliwość, żeby wysłuchać po kilka razy danego tekstu i bardzo ładnie nam wchodzą wtedy w ten język dźwiękowy, właśnie przez to, że on jest im udostępniany w taki przyjazny, otwarty, miły sposób dla dziecka. To nie jest taka rehabilitacja, która kiedyś opierała się na powtarzaniu, tak? Na patrzeniu się w twarz logopedy. No ta stara surdo, my to nazywamy, oparta była też w dużej mierze na bodźcach dotykowych, czyli logopeda brał rękę dziecka, przykładał na przykład do swojej krtani i w ten sposób wywoływały się głoski. Tego już się w zasadzie nie stosuje, bo większość naszych pacjentów po zaaparatowaniu lub po zaimplantowaniu ma dostęp do słuchowej percepcji. Z tym, że łatwiej jest usłyszeć głos, to jest coś prostszego, niż nauczyć się rozumieć. Jasne. Tak? To znaczy nauka rozumienia dźwięków mowy jest właśnie takim procesem długofalowym. Stąd ta terapia surdologopedyczna w dalszym ciągu jest minimum kilkuletnia. I najlepiej, jeżeli ona przebiega właśnie w dzieciństwie. My mamy już doświadczenia w pracy z bardzo małymi dziećmi, bo już dzieci koło roku są implantowane, więc mamy już takie metody pracy i to nie są metody takie agresywne. To już jest tu jest ogromna zmiana w takim podejściu terapeutycznym.
i cały wiek przedszkolny. I do około 6 roku życia możemy tak naprawdę postawić taką diagnozę, który język, czy foniczny, czy język migowy, będzie językiem edukacyjnym. Ale możemy pracować i tak. Czyli mogą te języki pojawiać się już równolegle w rehabilitacji. Super. Pani Basiu, wspomniała Pani o tym, że implanty robią bardzo dobrą pracę. Pani też jest w tym zespole, jak Pani wspomniała, więc na pewno zna Pani to od podszewki. Ale chciałem zapytać, czy implanty jako takie dają 100% sukces rozwoju mowy? Czy to jest tak zawsze w każdym przypadku? Czy jeżeli my powiemy rodzicowi, zdecyduj się na implanty, twoje dziecko będzie słyszało, bo to jest takie najczęstsze sformułowanie pewnie. Czy to prawda, czy nieprawda? Prawda jest bardziej skomplikowana. To znaczy, będzie słyszało. Implant w zasadzie niemalże w 100% daje poprawę czy możliwość dostęp do bodźców słuchowych. Natomiast czy rozwinie się na tym bazie tego implantu mowa artykulacyjno-dźwiękowa, to tutaj nie możemy dać gwarancji. Jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo. Ono jest o wiele więcej dzieci głuchych ma szansę nauczyć się mowy w obecnych czasach niż miało to miejsce kiedyś. To na pewno. Ale mowa jest czymś więcej niż tylko słuch. Może się okazać, że są pewne takie zaburzenia mowy niezależne od wady słuchu, które potrafią ten proces nabywania mowy utrudnić, a w niektórych przypadkach uniemożliwić. Z tym, że człowiek niesłyszący rozwija się przez całe życie, tak? Również językowo. Tu mam takie doświadczenia z pracą z dorosłymi osobami głuchymi. I to, że to dziecko nie nauczy się mówić w sposób taki komunikatywny w okresie tym przedszkolnym i wówczas ta ścieżka edukacyjna dla niego to jest na przykład szkoła dla dzieci niesłyszących, tak? Mimo implantu, mimo że ma implant, to jeszcze go też nie przekreśla. Ta rehabilitacja powinna trwać cały czas, tak? Natomiast ze względu na poziom rozwoju języka, to ta placówka akurat szkoły takiej tak zwanej specjalnej będzie dla niego bardziej odpowiednia. Ale to jest stosunkowo mały procent. Większość dzieci zaimplantowanych wcześniej i rehabilitowanych mowę artykulacyjno-dźwiękową rozwinie. Z tym, że będą takie dzieci tacy szczęściarze, jak my to mówimy, gdzie nie ma żadnych innych problemów. Jest tylko tak zwana czysta głuchota, można powiedzieć. Dziecko jest zaimplantowane, trafia pod opiekę surdologopedy. Rodzina wie, jak z dzieckiem pracować, wie, jak się z nim komunikować. I te dzieci po prostu rozwijają się czasami przy takiej mocnej stymulacji terapeutycznej lepiej wręcz niż dziecko słyszące. One na przykład idą do szkoły i już w procesie terapii nauczyły się na przykład czytać, więc są już jakby troszkę wyżej od słyszących rówieśników. Takie dzieci gwiazdy, jak my mówimy, też się tutaj pojawiają, z czego się bardzo cieszymy. Największy jest po prostu taki środek, to znaczy to są dzieci, które rozwijają mowę artykulacyjno-dźwiękową, natomiast one potrzebują jeszcze przez długi czas wsparcia. Wsparcia logopedycznego, później wsparcia surdopedagogicznego w szkole. Natomiast implant daje taką rzecz, której nigdy nie było w historii jakby wspomagania technicznego osób niesłyszących. Ponieważ one mają dostęp, słyszą dźwięki mowy, to rozwija się w sposób naturalny akcent, melodia, intonacja. Kiedyś osoby głuchą nie trzeba było patrzeć, czy ona ma aparaty na uszach, tylko można było jej posłuchać. I ta barwa głosu osoby głuchej była bardzo charakterystyczna, tak? Ponieważ ona nie miała dostępu, nie było autokontroli, nie miała do swojego głosu autokontroli, więc ten głos był bardzo zaburzony, albo za wysoki, albo za niski, albo taki chrapliwy. Po prostu osoby głuche nie panowały nad głosem. Natomiast
dzieci implantowane mają tą sferę, która się nazywa, to jest sfera tak zwana suprasegmentalna, ten akcent, melodia, intonacja, że można ich nie rozróżnić od dziecka słyszącego. Naprawdę można zupełnie się nie zorientować, że dziecko nie słyszy. Tak jest, to prawda, ja też się zgadzam, też się z tym spotkałem. Jeśli moglibyśmy już taką klamrą zamknąć kwestię implantów, to jakby pani mogła powiedzieć o już takiej technicznej kwestii bardziej może, czy po tym zabiegu, po tej operacji my powinniśmy jeszcze z tym implantem coś robić medycznie, to znaczy, że nie wiem, trzeba go wymienić, ta operacja powinna się powtórzyć co jakiś czas, czy to jest tak, że to jest jednorazowy zabieg i mamy spokój na całe życie, czy tutaj są jakieś rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę? Implant ślimakowy składa się z takich dwóch części wewnętrznej i zewnętrznej. I ta część wewnętrzna to są elektrody umieszczone w uchu wewnętrznym, czyli w ślimaku, stąd ta nazwa implant ślimakowy. I ona z założenia powinna być tam umieszczona raz na całe życie. Zdarza się, że są jakieś urazy czy jakieś problemy. Incydentalnie zdarza się, że trzeba po prostu tutaj zadziałać jeszcze raz chirurgicznie. Natomiast generalnie część ta wewnętrzna implantu jest raz na całe życie. Część zewnętrzna to jest procesor mowy. I ten procesor mowy, podobnie jak aparat słuchowy, jest wymieniany co kilka lat, co 4 lata mniej więcej. Tak? I ten procesor mowy zbiera dźwięki z otoczenia i później poprzez taki transmitter jest przekazywane są te dźwięki już do implantu ślimakowego. Ale żadna z tych części nie działa osobno. One muszą być razem, czyli po odłączeniu procesora mowy, mimo że jest implant ślimakowy w środku, to po prostu osoba niesłysząca nie słyszy. Gdy ten procesor mowy założy, no to wtedy ma te doznania, te bodźce słuchowe. I tutaj, jeżeli chodzi o procesory, to one są wymieniane właśnie co kilka lat i raczej nie ma większych trudności. Tak? Także one są i serwisowane, i wymieniane, więc tu nie ma nie ma powodu do niepokoju, że po prostu otrzymam coś, co jak się zepsuje, to nie będę wiedział, co z tym zrobić. Dobrze, fajnie. To dziękuję bardzo. W takim razie to jest temat, który myślę, że jest chociaż ogólnie omówiony, ale myślę, że jeżeli rodzice będą mieli jakieś pytania dotyczące tej ścieżki wsparcia, to myślę, że znajdą informacje u pani. Jest też wiele ośrodków, które mogą takiej informacji udzielić, ale chciałem zapytać może bardziej o takie aspekty psychologiczne może, wracając do tego, co w sumie mogą czuć rodzice, czyli jeżeli może pani na początek opowiedzieć, jacy rodzice przychodzą, z jakim nastawieniem do państwa, zgłaszają się po tej diagnozie, mają wyniki, przychodzą już z jakąś kartką od lekarza ze szpitala i przekrojowo jak pani ich postrzega? To znaczy w sposób naturalny oni są zaniepokojeni, rodzice są zaniepokojeni, ale są inaczej się zachowują niż rodzice, którzy przychodzili wcześniej. To znaczy oni już, jest internet, czyli zanim do mnie przyszli, to już pewnie wygooglowali wiele rzeczy. Więc wiedzą, że są implanty, że są aparaty, że ten rozwój mowy dziecka jest możliwy. Więc przychodzą tak nastawieni często zadaniowo i oczekują po prostu prowadzenia. No ale oczywiście rodzice też przychodzą z różnymi emocjami, to tym się już u nas psycholog zajmuje, bo też gdy rodzina się dowiaduje, że dziecko jest niesłyszące, no to ona też musi się jakoś do tego ustosunkować, przeformułować bardzo często, żeby ten problem udźwignąć. I emocje takie trudne w rodzicu oczywiście się pojawiają, ale jest też dużo wiary i nadziei. Jest ta nadzieja, że są implanty, że są aparaty, że jest rehabilitacja i że po prostu, że będzie inaczej niż oni myśleli, ale że się uda. Zresztą
Też rodzice, którzy do nas przychodzą, no też już widzą na przykład osoby niesłyszące w przestrzeni publicznej czy w mediach. I to jest już coś innego. To nie są te obrazy takie, które jak ja na początku swojej pracy zawodowej spotykam, że te łzy w oczach rodziców, że ten świat się skończył. Raczej nie mają tak, że się skończył, on będzie inny. I my też tak prowadzimy rodzica, że on będzie inny, ale może być piękny również. Super, fajnie, że pani to powiedziała. Też pamiętam, z panią Dominiką rozmawialiśmy i ona z kolei spotkała się z dzieckiem niesłyszącym, które przez lata od rodziców dostawało informację, że jest takie biedne. Więc no, gdzieś tam zostało naznaczone tym. Chciałem zapytać, mówi pani dużo o tym, że pani ośrodek czy pani poradnia jest no, ewenementem na skalę Polski. Jest bardzo wielu specjalistów, których można spotkać na miejscu, logopedów, psychologów, surdopedagogów i tak dalej, żeby nikogo nie pominąć, ale no bardzo duży skład. Chciałem zapytać, jak wygląda rola rodzica w tym kształceniu, w tej pomocy państwu? Czy to jest tak, że ci rodzice mogą liczyć na to, że mają kompleksową pomoc, a oni są z niektórych rzeczy zwolnieni? Czy państwo biorą pod uwagę współpracę z rodzicami? Jeśli tak, to jaką? Tak. I tutaj jest taka sytuacja, że chociaż ja tutaj mówię cały czas o kompleksowości naszego ośrodka, to tu uczciwie też muszę przyznać, że rodzice korzystają też z innych form wsparcia, zwłaszcza w swoich miejscach zamieszkania. I to są takie programy jak wczesne wspomaganie rozwoju, czy chociażby ośrodki wczesnej interwencji. I dlaczego o tym wspominam? Bo rodzi się takie w rodzicach czasami taka postawa, która nie jest dobra moim zdaniem. To znaczy rodzic może pójść taką ścieżką, że będzie dostarczał dziecko do gabinetów coraz kolejnych specjalistów. Tak? A jeżeli to są specjaliści poza naszym ośrodkiem, gdzieś w innych miejscach, to oni ze sobą nie współpracują. Więc raczej my tak prowadzimy rodzica, żeby on wziął odpowiedzialność za tą rehabilitację i jakby wymagamy tej pracy od rodzica z dzieckiem w domu pod naszym kierunkiem. Ale tu muszę powiedzieć, że jest pewna zmiana. Nie wiem, czy jest najlepsza. Właśnie rodzice, jest taka duża podaż po prostu tych rozmaitych, nazwę to, usług terapeutycznych, że ich jest tak dużo, że ja mam wrażenie, że jak rodzic już objedzie wszystko, to on już wszystkich, to on już nie ma miejsca, nie ma czasu, nie ma przestrzeni na pracę z dzieckiem. A niezastąpione i w ogóle nie do przecenienia są zwykłe sytuacje z dnia codziennego, kiedy rodzic jest w takim uważnym kontakcie z dzieckiem, daje mu wzorce językowe, słucha go, rodzi się komunikacja między nim a dzieckiem, początkowo bardzo niedoskonała, ale te sytuacje domowe są bardzo istotne i czasami są niedoceniane, natomiast uważam, przez rodzica czasami przeceniany wpływ rozmaitych terapeutów. Tak? Zwłaszcza, że te terapie są niepowiązane często ze sobą. Także myślę, że tutaj też musi towarzyszyć rodzicowi taki zdrowy rozsądek. I jeszcze jedna rzecz. Dziecko małe ma słabszy układ nerwowy. Więc jak my będziemy te dzieci obwozić po rozmaitych terapiach, im więcej tych terapii, to nie znaczy tym lepiej. Tu trzeba też mieć umiar i wybór. No ale to już jest trochę związane z dojrzałością rodzica i ten rodzic dojrzewa w zasadzie przez długi czas. Ja się nie dziwię rodzicom, którzy po diagnozie chwytają się wszystkiego, chcą i tu spróbować, i tu. Ale potem rodzic ma coraz szerszą wiedzę, jakby uspokaja się trochę, jest dojrzalszy, no i już potrafi wybrać, jest spokojniejszy po prostu w tych działaniach. Fajnie, że pani o tym powiedziała. Skupmy się w takim razie proszę na samych dzieciach, bo i pani praca, i cel tego spotkania jest taka, żeby dać rodzicom informacje, ale przede wszystkim, żeby wspomagać, wspierać te dzieci. Nie mówimy już o takim medycznym podejściu, że zakładamy aparat słuchowy, implant i to dziecko rozwija się wspaniale i cudownie, tylko mówimy raczej o tym, że jest to proces
normalny proces rozwoju, nauki. I teraz moje pytanie jest takie, jak pani widzi te dzieci, które do pani trafiają? Na początek takie pytanie ogólne, bo są dzieci, które oczywiście są różne, które mają sprzężenia. Później chciałbym pewnie też dopytać o to, jakie widzi pani sukcesy u dzieciaków, które migają, które poszły w tym kierunku edukacji, które zostały zaimplantowane, jak ich sukcesy, tak żeby pokazać może takie spojrzenie, że to tak naprawdę od rodziców i ich nastawienia zależy, a dzieci przy państwa między innymi wsparciu, ale przede wszystkim przy wsparciu rodziców sobie poradzą. To znaczy, tutaj te czynniki, które wpływają na efekty rehabilitacji, no to rzeczywiście one są, można je podzielić na pewne grupy. Oczywiście bardzo dużo zależy od rodzica, ale dziecko też przychodzi z pewnym potencjałem, który trzeba brać pod uwagę, tak? Także czasami praca rodzica może być ogromna, a efekty mogą być mniejsze nie z winy rodzica i nie z winy dziecka, nie z winy terapeutów. Dzieci są po prostu, które do nas trafiają, są bardzo różne. No i tutaj rzeczywiście przydaje się doświadczenie, żeby w miarę szybko jakby zobaczyć, jakich terapii i jakiego postępowania dane dziecko potrzebuje, tak? I prowadzić wtedy w takim odpowiednim nurcie. Dzieci, które trafiają, to one generalnie są malutkie w większości, aczkolwiek tutaj zrobię taką dygresję troszkę ku przestrodze rodziców, że trafia do nas, ja to tak nazywam trochę drugi rzut dzieci z wadą słuchu. Są to dzieci, które po prostu ta otoemisja na oddziałach noworodkowych nie wyłapała nieprawidłowych odpowiedzi, bo niedosłuch na przykład był bardzo malutki. Mały był. I teraz, jeżeli ktoś ma w rodzinie osobę niesłyszącą, to powinien poinformować personel medyczny, wtedy dostaje taką żółtą wklejkę. I czasami zdarza się, że jak rodzic zobaczy, że nie ujawnia tego po prostu, bo wynik otoemisji jest prawidłowy i uważa, że wszystko i będzie w porządku. I to jest ten drugi rzut, bo część tych wad słuchu, zwłaszcza genetycznych, ona się ujawnia troszeczkę później, w okresie właśnie przedszkolnym. Czyli przychodzą do nas, dlaczego o tym mówię? Czyli przychodzą do nas dzieci takie maleńkie, które my budujemy z nimi tą mowę od samego początku, czyli są metody, które takie sprzyjają temu, żeby rozwinęło się na przykład gaworzenie. Ono wchodzi w taki zupełnie naturalny rozwój mowy, jaki jest u dziecka słyszącego, tylko go trzeba w tym wesprzeć. Ale jeszcze ciągle do nas przychodzą dzieci, których ten niedosłuch w 2. roku życia, w 3. roku życia rozpoznano, no i wtedy ta rehabilitacja już jest taka troszkę trudniejsza, nie jest już taka naturalna, ale jest również skuteczna. I tu właśnie także ta niebieska wklejka to nie jest jeszcze tak, że to tak zawsze dobrze będzie, prawda? Trzeba tutaj na to uważać. Pani Basiu, to dziękuję za tę część. Chciałem zapytać teraz, bo brzmi to wszystko bardzo dobrze. Mam informację tutaj od Pani, że są Państwo w stanie pomóc z różnych punktów widzenia, w wielu aspektach pomóc i rodzicom, i dziecku, ale chciałem zapytać o ciemne strony. To znaczy, że może nie jest tak kolorowo i może nie wszystkie rzeczy się udają. To znaczy, że da się wyrehabilitować na przykład słuch, mowę, ale są jakieś inne, mówiąc brzydko, deficyty. Czy może Pani o tym coś powiedzieć? Oczywiście. Terapia dziecka głuchego jest taką terapią, powinna być terapią holistyczną. Nie możemy się koncentrować wyłącznie na mowie, bo może tak się wydarzyć, że dziecko wyrehabilitujemy w takim stopniu, że będzie biegle posługiwało się językiem polskim, natomiast będzie słabo funkcjonowało. Także tu trzeba bardzo zrównoważyć, żeby to był rozwój z jednej strony jakby rozwój słuchu i mowy, ale z drugiej strony, żeby terapia jeszcze wskazywała taki pozytywny kierunek w rozwoju emocjonalnym i społecznym.
I ten rozwój emocjonalny i społeczny na początku jest zagrożony dosyć i tu trzeba takiej uważności w opiece i w rehabilitacji dziecka. Dlaczego? Bo na przykład malutkie dziecko niesłyszące nie słyszy takich specyficznych rejestrów głosów matki. Tak? Tego, że ona mówi pieszczotliwie, że ona czasami jest niezadowolona i też to okazuje głosem. Jest bardzo dużo informacji zawartych w głosie, w naszym głosie. I one to nie są słowa, to jest ta melodia. I dziecko, jak nie ma do tego dostępu, teraz już coraz częściej ma, bo są te aparaty implanty, ale jednak zdarza się, to wówczas jego ten rozwój emocjonalny też jest troszeczkę zachowany. Na przykład może się nie wykształcić empatia, tak? Bo empatia jest bardzo z tym powiązana, z tym, co my odbieramy nie tylko na poziomie słów, ale na poziomie właśnie melodii języka. Następne takie zagrożenie, jakie widzę tutaj u dziecka głuchego w rozwoju emocji, to jest to, że ono, to też w pewnym sensie powiązane z językiem, ono nie ma dostępu, nie potrafi zwerbalizować własnych przeżyć. I często zachowuje się, że mówimy, głuche dziecko jest niegrzeczne, no bo ono nie może jakby wyrazić siebie. To jest ta bariera komunikacyjna, powoduje, że po prostu ona jest sfrustrowana i wówczas bywa niegrzeczna, może uderzyć, może rzucić zabawką, tak? I jeżeli jesteśmy jeszcze na takim etapie, że językowo tego dziecku nie wytłumaczymy, bo nie jest jeszcze na to gotowe, to trzeba szukać innych sposobów. Poza tym rodzice małego głuchego dziecka tak bardzo się koncentrują na terapii, że czasami umykają inne zachowania. I dziecko jest przyzwyczajone, że skupiona jest uwaga wyłącznie na nim, tak? Uczy się czasami wymuszać pewnych rzeczy, tak? Bo rodzic dla zgody, żeby posiedziało i popracowało, jest w stanie zrobić dużo. No to też potem powoduje takie nieprawidłowe zachowania gdzieś w przedszkolu czy w szkole. Więc takich problemy emocjonalne takich dzieci mogą się pojawiać i powinny być wychowawczo po prostu starannie prowadzone. Czyli taka może ogólne przesłanie dla rodziców. Dziecko głuche nie tylko musi być rehabilitowane, ale ono musi być też odpowiednio po prostu wychowywane. Musi być wychowywane, bo pójdzie do szkoły też na przykład dzieci niesłyszące czasami właśnie żądają tej uwagi dla siebie, tak? Którą nauczyciel nie zawsze może dziecku dać. Poza tym dzieci nasze w szkołach czy w przedszkolach mają sytuacje frustracyjne. One się jeszcze nie komunikują sprawnie, nie wszystko zrozumieją, nie wszystko wiedzą i czasami reagują w sposób taki niedopuszczalny. To też trzeba po prostu opanować tę sytuację. Nie jest łatwe wejście dziecka głuchego w grupę przedszkolną czy później w szkolną. Też wymaga to monitorowania opieki z naszej strony. Pani Basiu, a chcę i planuję spotkać się jeszcze z nauczycielem, który jest nauczycielem szkoły specjalnej, czyli bezpośrednio ma kontakt z dziećmi implantowanymi, dziećmi niesłyszącymi, dziećmi migającymi, więc na pewno będę miał też informacje z pierwszej ręki, ale myślę, że chciałbym też Panią zapytać o to, jakie Pani ma doświadczenia z takimi dziećmi, które już weszły w wiek edukacji, niech to będzie wczesnoszkolna czy szkolna i trafiają właśnie w jednym kierunku do szkoły masowej. Jakie są ich emocje, jak oni się czują w porównaniu siebie z rówieśnikami, a z drugiej strony jak dzieci trafiają do szkoły specjalnej i jak rozumiem i wiem z różnych doświadczeń, które też do mnie trafiają, na przykład do klasy, gdzie jest 10 osób, z czego 7 jest zaimplantowanych. I wtedy jakie są ich emocje? Jakby mogła Pani kilka słów o tym powiedzieć. Znaczy, jak emocje dziecka, które trafia do szkoły tak zwanej ogólnodostępnej,
no, są zależne od tego, jak dziecko było wychowywane do tej pory, jak było rehabilitowane. Są dzieci, które szczerze mówiąc tak funkcjonują dobrze, że są po prostu jakby gładko włączają się w tą grupę. Natomiast generalnie dziecko może czuć się niedoinformowane. To jest problem. To nie jest tak, że on nie słyszy, ale on może są takie sytuacje, że on nie słyszy wszystkiego, tak? I to budzi w dziecku frustrację, pewien taki niepokój, czy może zachowania trudne. I tutaj na pewno jest rola takiego wspomagającego nauczyciela, żeby to jakoś moderować. No natomiast dziecko musi się też w pewnym stopniu jakby tak jakby uodpornić na to. Trzeba je przygotować. Będą sytuacje takie trudne, nie będziesz słyszał wszystkiego, bo dla dziecka, zresztą dla każdej osoby niesłyszącej, ale dla dzieci, ogromnym wrogiem jest hałas. I stąd jest taka duża różnica, jak my widzimy dziecko w gabinecie logopedycznym, gdzie jesteśmy jego jedynym rozmówcą, siedzimy naprzeciwko siebie i jest cicho, to jest zupełnie co inne funkcjonowanie. A teraz to dziecko w dużej grupie dzieci, gdzie zawsze jest przynajmniej lekki hałas, gubi się i pojawiają się pewne trudności. Tak? Także może być frustracja, może być też zmęczenie. Niektóre dzieci po prostu są zmęczone hałasem i takim stałym stałą wypowiedzią dziecka w wieku szkolnym czy przedszkolnym jest to: w przedszkolu było za głośno, w szkole było za głośno. Na szczęście teraz już te aparaty, implanty też potrafią wytłumić pewne hałasy i jakby umożliwić taki komfort słyszenia. Jasne. To ciekawe, tak, że to też myślę, że jest ważne, żeby powiedzieć, że to, że ktoś ma aparat, nie znaczy, że słyszy na równi i te same bodźce docierają do takiego dziecka. No dobrze, a w takim razie ta szkoła specjalna i tutaj pojawienie się w tej szkole, czy to jest złoty środek? W szkole specjalnej to zależy, w którym momencie dziecko trafia do tej szkoły, bo to jest tak typowe dla dzieci niesłyszących, że one w przedszkolu najczęściej jest masowe. Czasami też jest masowe to nauczanie początkowe i to wynika też w ogóle, szkoła jakby specjalna dla niesłyszących nie jest dostępna w każdej miejscowości, prawda? To się też łączy z wyjazdem i z internatem. Więc małe dzieci raczej są tutaj blisko domu. I jeżeli już okazuje się, że jednak te postępy w nauce są niewystarczające, dziecko sobie nie radzi i jest propozycja szkoły właśnie specjalnej, ogólnodostępnej, no to też reakcje są różne, bo często jest ulga, jestem wśród swoich, to obserwuję takie zjawisko, ale często jest frustracja, zwłaszcza jak dziecko trochę później trafia do szkoły takiej specjalnej, nie znam języka, którym się te dzieci posługują. Tutaj od razu powiem, że nie mam takiego dużego doświadczenia, bo nie pracowałam nigdy w szkole dla dzieci niesłyszących. Natomiast tak jak mi mówią informacje zwrotne od moich dawnych wychowanków tu w ośrodku, to z reguły są pozytywne, że jestem wśród swoich. Języka migowego uczą się zazwyczaj bardzo szybko. Cenią sobie to środowisko, ale też trzeba popatrzeć, że te szkoły dla dzieci niedosłyszących też są bardzo zróżnicowane. Tu pan powiedział, że może być 7 dzieci z implantem w szkole. To są te dzieci prawdopodobnie słyszące, z pewnymi problemami w rozumieniu i mówieniu, tak? Bo gdyby tych problemów nie było, to byłyby gdzieś po prostu w szkolnictwie takim ogólnodostępnym. Więc to też nie jest tak, że szkoła w obecnych czasach dla niesłyszących to są tylko uczniowie migający. Jest też spora grupa dzieci z dodatkowymi niepełnosprawnościami. Tak, to też jest ważne, że myślę, że w dużej mierze szkoły specjalne dla głuchych już nie mają zbyt wielu głuchych uczniów, tylko to są uczniowie ze sprzężeniami lub właśnie implantowani, ale takie są ośrodki, które ich wspierają. Dobrze.
Zbliżając się do końca, mam jeszcze 2 pytania. Jakby pani mogła odpowiedzieć na takie pytanie, jak my w Polsce wyglądamy na tle międzynarodowym, bo są różne tendencje, są różne sposoby i pomysły na to, jak pomagać, wspierać, kształcić osoby głuche, od skandynawskich po gdzieś tam amerykańskie tendencje i tak dalej, ale jak pani widzi to w takim globalnym porównaniu, jak my wypadamy w Polsce? Wydaje mi się, że bardzo dobrze wypadamy na tym etapie początkowym. To znaczy, mamy rzeczywiście, działa przesiew, on jest od 2002 roku, nie ma problemu z dostępnością do aparatów słuchowych czy z implantów ślimakowych, ponieważ w wielu miastach w Polsce implantuje się dzieci. Kiedyś to był tylko ośrodek poznański, ośrodek warszawski w Kajetanach, czy później warszawski na Banacha, ale teraz to jest w kilku miastach, więc tych ośrodków jest coraz więcej, dostępność jest coraz większa. Ciut gorzej jest może z rehabilitacją, ale generalnie, no tak jak już mówiłam, no u nas te dzieci mają kompleksową rehabilitację, ale są ośrodki wczesnej interwencji, są te miejsca, gdzie jest wczesne wspomaganie rozwoju, więc ten początek uważam, że jest dobry, bardzo dobry i może nawet ciut lepszy niż gdzieś moglibyśmy powiedzieć w Europie. Natomiast wydaje mi się, że mamy bardzo duże, ogromne pole do tutaj zagospodarowania na poziomie edukacji. To u nas jest, no incydentalnie jest tak, że za głuchym dzieckiem do szkoły idzie tłumacz, prawda? Gdzieś indziej na świecie zdarzają się takie sytuacje. Więc myślę, że początek mamy bardzo dobry, gorzej jest w tej edukacyjnej sferze. Super. Dobrze, to jest troszkę odpowiedź na drugie pytanie. W związku z tym zbliżyliśmy się do końca wielkim krokiem jednym, bo drugie pytanie miało być na temat, co pani by zmieniła, ale rozumiem, że to są te rzeczy, o których przed chwilą pani wspomniała, więc to jest to. Pani Basiu, to kończąc, pytanie może takie bardziej osobiste, może pani chciałaby się podzielić swoimi obserwacjami i chciałaby pani coś po prostu bezpośrednio przekazać rodzicom, którzy nas słuchają. Tak, chciałabym przekazać taką informację, że obecnie i medycyna i technika otwierają się bardzo na osoby, dzieci, zwłaszcza niesłyszące. Naprawdę są w stanie im skutecznie pomóc. Ale też obserwujemy ogromną społeczną zmianę w podejściu do osób głuchych samego społeczeństwa. To społeczeństwo też się otwiera i widać to na przykład chociażby w takich momentach jak, w takich sytuacjach zabawek dziecięcych. Okazuje się, że coraz częściej pojawiają się lalki z implantem. Klocki Lego już widziałam, gdzie była figurka chłopca, który miał implant. Czyli jakby to robi się takie oczywiste w społeczeństwie, że część osób nosi aparaty, że część osób nosi implanty. I też bym chciała powiedzieć, że ci rodzice, którzy zetkną się z językiem migowym, też żeby wiedzieli, że to jest wartość dodana, że dziecko jest w pewnym sensie niesłyszące jakby czymś dodatkowym obdarzone, tak? Że może mieć jeszcze dostęp do takiego środka przekazu. To też jest bardzo jakby takie piękne i jest bardzo dobrze przyjmowane. Także nie wiemy tak do końca, jak nam się los dziecka głuchego potoczy. Czy ono będzie po prostu rozwinie tą mowę artykulacyjno-dźwiękową tak, że nikt się nie zorientuje i będzie funkcjonowało w świecie słyszących, czy może pójdzie tą drugą ścieżką, że raczej w oparciu o język migowy będzie w środowisku osób głuchych, ale że obie ścieżki są bardzo pozytywne i trzeba je zaakceptować. Także to takie moje przesłanie. Bardzo dziękuję za te słowa. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozwolę sobie w pani imieniu też zaprosić do kontaktu rodziców, którzy mają słabosłyszące, głuche dzieci, po więcej informacji. My tutaj, że tak powiem, liznęliśmy temat lekko, ale też trochę jest taki cel, żeby pokazać, że są specjaliści, że są ośrodki, są miejsca, w których można zasięgnąć informacji i za tę garść bardzo dziękuję teraz.
Dziękuję bardzo. Dziękuję, do zobaczenia. Do zobaczenia. Wystąpili prowadzący Tomasz Smakowski, ekspert surdologopeda Barbara Bednarska, scenariusz i realizacja Tomasz Smakowski, tłumaczenie na polski język migowy Nikola Śliwa, montaż Grzegorz Przychocki, Warszawa Poznań 2026. Poradnik dla rodziców dzieci głuchych i słabosłyszących powstał w procesie akceleracji innowacji pod nazwą Test leksyka PJM.pl, wypracowanej w Inkubatorze Innowacji Społecznych Generator Dostępności. Poradnik powstał jako uzupełnienie innowacji społecznej pod nazwą Test leksyka PJM.pl w ramach projektu pod nazwą Włącznik 2.0, finansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, działanie 5.1 Innowacje społeczne. Tomasz Smakowski, prezes Fundacji Świat Głuchych, autor poradnika dla rodziców dzieci głuchych i słabosłyszących, 2 języki, 1 świat Twojego dziecka. Inkubator. Inkubator Innowacji Społecznych. Włącznik 2.0. Lider projektu. Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Partnerzy projektu. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Województwo Wielkopolskie.